dobry. Jakie było tło powstania tzw. teorii pierwszej fali czy fal strukturalistów i modernistów? Jakie cechy ich wyróżniały od poprzedników? Postaram się na te pytania odpowiedzieć w tym filmiku. Wyróżnimy trzy grupy przyczyn. Sytuacja geopolityczna. Kolonie się wyzwalały, tworzyły się tak zwane państwa trzeciego świata o drastycznym poziomie ubóstwa. Ubóstwo groziło ich przyjęciem pod wpływ państw komunistycznych. Problemy teoretyczne. Dotychczasowe podejścia okazywały się niewystarczające. Klasyczne, ponieważ rynki w tych państwach były fragmentaryczne i niedoskonałe. Keynesowskie, ponieważ stawiały nacisk na popyt globalny, a problemem państw trzeciego świata była niezdolność do oszczędzania i akumulowania kapitału. Także u nich wysokie stopy bezrobocia nie były wynikiem cyklów keynesiańskich, czyli niewykorzystania kapitału, ale jego braku. Po trzecie, nowe możliwości teoretyczne związane z powstaniem nowych nurtów w ekonomii, na przykład instytucjonalizm, refleksje socjoekonomiczne, które daje podstawy do narodzin ekonomii rozwoju jako niezależnej dyscypliny. A co wyróżniało modernistów i strukturalistów od ich poprzedników? Po pierwsze, nie dla monoekonomicznego podejścia tradycyjnej ekonomii. Tak, dla odmiennych struktur gospodarek rozwiniętych i rozwijających się. A co ich odróżniało od następników? To, że nie dostrzegali roli kontekstu dla problemów rozwoju i ich implikacji, czyli tego, że efekty różnych polityk w odmiennych kontekstach mogą być różne. Ale także problem przyczynowości. Zakładali, że rozwój ekonomiczny pociąga za sobą rozwój społeczno-kulturowy, co skrytykowali m.in. instytucjonaliści. A co ich różniło między sobą? Moderniści optymistycznie zakładali, że kraje rozwijające się mogą bez przeszkód osiągnąć wysoki wzrost gospodarczy, gdy pójdą ścieżką rozwoju państw zachodnich, zapoczątkowaną przez te ostatnie w czasie rewolucji przemysłowej. Strukturaliści uważali, że niedorozwój południa jest skutkiem polityki prowadzonej przez państwa uprzemysłowione północy, czyli struktura tych relacji musi zostać naprawiona. Dlatego też państwa rozwijające się mają inną ścieżkę rozwoju niż państwa uprzemysłowione. Podsumujmy. Pojawienie się modernistów i strukturalistów było odpowiedzią na lukę teoretyczną i realną. Zaproponowali oni dwa różne modele dochodzenia krajów słabiej rozwiniętych do poziomu rozwoju krajów zachodnich, przyczyniając się tym samym do narodzin i rozwoju ekonomii rozwoju.